Cześć, siemanko, tu Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się moim ostatnim zakupem, który może i nie jest do końca retro, ale będzie użyty do retro, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc ostatnio, szukając jakiegoś dysku pod swój nowy projekt retro, przeglądałem sobie internet i natknąłem się na coś takiego. Zakupiłem dysk od firmy Hikvision. Dysk Hikvision, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem, że ta firma produkuje tego typu rzeczy. I generalnie bardzo mocno się zdziwiłem, kiedy wszedłem na stronę producenta i okazało się, że produkuje całą pełną gamę dysków półprzewodnikowych, jak też dużo innych produktów, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ czasem cenowo bardzo fajnie się klasują w przedziale opłacalności na tle swoich odpowiedników. Więc tak, zakupiłem sobie taki oto dysk. Ten dysk zostanie wykorzystany do retro, natomiast generalnie dlaczego dzisiaj w ogóle powstał ten film? Tego filmu w zasadzie miało nie być, ale szczerze powiedziawszy doszedłem do wniosku, że jest to całkiem niegłupia alternatywa dla takich produktów jak na przykład budżetowy Goodram CX400, który generalnie wychodzi cenowo, jeżeli dobrze trafimy, dokładnie tak samo jak ten model S100. Jak też wydaje mi się droższego o jakieś 25% BX-a 500 od Cruciala. Jak wygląda ten dysk? Ano, samo opakowanie jest jak wszędzie dość minimalistyczne. Sam dysk wygląda mniej więcej w ten sposób i waży około 36 gramów. Sam ten dysk przetestujemy sobie na moim prywatnym komputerze, który jest zbudowany w oparciu o chipset B450 Ryzena 3700X, więc nie powinno tutaj być absolutnie żadnych ograniczeń. Co do dysku, zasadniczo porównując go na przykład do takiego Goodrama CX400, no można powiedzieć, że są dokładnie z tej samej stajni, zrobione całkiem podobnie. Ani źle, ani dobrze, po prostu są. I teraz przetestujemy sobie ten dysk, przetestujemy sobie CX400 i porównamy sobie, jak to mniej więcej wygląda na tle BX500. I później zajrzymy sobie do środka, co tutaj mniej więcej się w tych dyskach kryje. Więc nie przedłużając, spójrzcie na testy. Jakby nie patrzeć, od prawej mamy dysk Hikvision S100, po środeczku mamy CX40, a po lewej mamy BX500. I teraz, szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że dysk Hikvisiona klasuje się mniej więcej po środku tej stawki. Generalnie, biorąc pod uwagę, że kosztuje tyle co Goodram CX400, jest całkiem fajną alternatywą. Więc na jakiś taki budżetowy magazyn danych, jak też do retro, wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne rozwiązanie. Dysk nie ma jakichś super wielu opinii na internecie, więc tak naprawdę moglibyście powiedzieć, że no co, no pewnie jakiś następny patch na niewiadomym kontrolerze i no kurde, no niby fajna cena, no ale nie wiadomo co to w ogóle jest. No więc znacie mnie, wiecie, że ja nie boję się radykalnych kroków i też jakby muszę to zrobić z racji tego, że chcę go wykorzystać do retro, więc cóż, rozbierzemy sobie go. No i zobaczymy, co tam w środku w tym dysku siedzi. Nie przedłużając, wracam za chwilę. 2 hours later. No więc tak, rozebrałem sobie już dysk naszego Hikvisiona. I zobaczmy, jak to wygląda w środku. W środku mamy bardzo minimalistyczną płytkę, która jest zbudowana w oparciu o kontroler Maxio. Jest to 4-kanałowy kontroler SSD, dzięki czemu mamy tutaj dość fajną obsługę tej całości. Nie jest to jakby wadliwy Fission, który był pakowany do Goodrama CX400. Więc tutaj też obaw o jakość tego kontrolera mieć nie możemy. Jeżeli chodzi o same kości 3D NAND TLC, są nowszej generacji, są zbudowane, sam dysk jest zbudowany w oparciu o dwie takie kości.
2 razy po 256 MB i nie jest dopalany dodatkową pamięcią DRAM. Generalnie w sferze dysków budżetowych żaden dysk taką dodatkową pamięcią dopalany nie jest i szczerze, jeżeli chcecie poznać moją prywatną opinię, uważam, że jeżeli chodzi o dyski, które służą jako magazyny danych, jest to po prostu całkowicie bez sensu. Więc szczerze powiedziawszy, wyciągnąłem sobie również i CX-a 400, którego miałem wcześniej zamontowanego w innym retro laptopie. I dzięki temu możemy porównać tutaj, jak to jest zbudowane. I tak, jeżeli chodzi o kontroler, w obu przypadkach mamy 4-kanałowy kontroler Maxio. Natomiast GoodRAM zbudowany jest w oparciu o troszkę starsze kości 3D NAND TLC, składające się z 4 modułów po 128 GB każdy. I ktoś by tutaj mógł powiedzieć, no okej, skoro jest tak, to mamy 4-kanałowy kontroler pamięci, co za tym idzie w przypadku CX-a 400 powinno być troszkę wydajniej, ponieważ może korzystać z dobrodziejstwa wszystkich 4 modułów. Ale jak widzicie tutaj na tych wykresach, wcale to nie wygląda tak kolorowo, a bierze się to stąd, że po prostu GoodRAM ma tutaj wykorzystane troszkę starsze, tańsze moduły. Co za tym idzie? Mamy tutaj, uważam, dość fajną alternatywę, jeżeli chodzi o mobilne, tanie dyski półprzewodnikowe, którą sobie możemy użyć zarówno we współczesnym sprzęcie, jak też rozbudować tym dyskiem jakąś konsolę, bądź też laptopa nowego, czy też starego. Dzięki dobrodziejstwu dostępnych na polskich portalach aukcyjnych takich oto przelotek jesteśmy w stanie bez żadnego problemu taki dysk potraktować sobie jako dysk IDE 44 pin. Wyciągając go z obudowy, pakując go do laptopa z systemem IDE, bez problemu taki dysk będzie nam w tym laptopie pracował. Jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne i działa tak naprawdę na każdym retro sprzęcie. Więc co? Nie przedłużając, ten dysk generalnie zakupiłem celem zrobienia materiału o jednym z retro laptopów i jednocześnie sprawdzeniu pewnego mitu, obaleniu go bądź potwierdzeniu. Natomiast ten film powstał przypadkiem ze względu na to, że uważam, że jest to dość ciekawa konstrukcja i zdziwiłem się, że firma Hikvision produkuje tego typu rzeczy. Generalnie od siebie ten dysk jak najbardziej polecam jako alternatywę dla GoodRAMa, jak też jako alternatywę dla Cruciala. Jest to tak naprawdę, uważam, że jeden z lepszych dostępnych w tej chwili na rynku dysków półprzewodnikowych i myślę, że jak ktoś sobie kupi, będzie, myślę, zadowolony. Co do żywotności tego dysku, na ten moment nic Wam nie powiem więcej. Natomiast ja ten dysk będę używał, ponieważ chcę go wrzucić do swojego projektu Retro Daily. Co za tym idzie, będzie katowany na bieżąco. Więc co? Jeżeli filmik się podobał, dawać łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, dawać łapę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia i chcecie zobaczyć więcej retro, więcej tego typu rzeczy, śmiało możecie dołączyć do kanału. Kanał się cały czas rozwija i myślę, że jeszcze dużo ciekawych rzeczy jesteśmy w stanie tutaj razem ogarnąć. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.